Anunnaki, bogowie, którzy przybyli z kosmosu. Adam, niewolnik stworzony na potrzeby bogów. W dzisiejszym odcinku prześledzimy proces stworzenia pierwszego człowieka zapisany na glinianych akadyjskich tabliczkach. Z oczywistych powodów biblijna opowieść o stworzeniu pierwszego człowieka jest punktem spornym debaty między wolnomyślicielami a zwolennikami twardej doktryny rzymskokatolickiej. Każdy, kto chociaż raz w życiu przeczytał Pismo Święte, szybko wychwyci różnicę między tekstem źródłowym a tym, czego uczyliśmy się w szkole bądź na lekcjach religii. Czujny umysł szybko się zorientuje, że nie było tylko jedno zakazane drzewo w ogrodzie Eden, lecz dwa. A powód wygnania tak zwanych pierwszych ludzi nie miał nic wspólnego z miłosierdziem, lecz był wymuszony, abyśmy nie zjedli owocu z drzewa życia i abyśmy nie żyli tak długo jak sami bogowie. Studiując pradawne teksty, nie trudno dojść do wniosku, że Grecy, Skandynawowie, Sumerowie, jak i nasza powszechna Biblia, opowiadają niemal bliźniacze historie. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia, a wtedy stał się człowiek istotą żywą. Tak brzmi opowieść o stworzeniu człowieka podana w rozdziale 2, werset 7, Księgi Genesis, i w to właśnie mocno wierzą gorliwi twardogłowi. Gdyby przestudiowali tekst hebrajski, odkryliby przede wszystkim, że akt stworzenia przypisany jest niejakim Elohim, liczba mnoga tego terminu powinna być tłumaczona jako bogowie, a nie Bóg. Po drugie, uświadomiliby sobie, że cytowany werset wyjaśnia też, dlaczego Adam został stworzony, ponieważ nie było żadnego człowieka do uprawy ziemi. Są to dwie ważne wskazówki do zrozumienia, kto i po co stworzył człowieka. Księga Genesis jest zredagowanym streszczeniem znacznie wcześniejszych i bardziej szczegółowych tekstów zapisanych w Sumerze. Z tekstu zwanego Eitrecheizes dowiadujemy się, że wydarzyło się to, gdy szeregowi przybysze, którzy przybyli na ziemię wydobywać złoto, zbuntowali się. Mordercza praca w kopalniach stała się nie do zniesienia. Enlil, ich dowódca, wezwał władcę Nibiru, swego ojca Anu, na zgromadzenie wielkich Anunnaki i zażądał surowych kar dla buntującej się załogi. Ale Anu był bardziej wyrozumiały. Nie miał o co ich oskarżyć, ich praca naprawdę była niewdzięczna i ciężka. Szukano więc innego sposobu na rozwiązanie tego problemu. Wpadli na pomysł, aby stworzyć prymitywnego robotnika. Pomysł ten spodobał się zgromadzonym Anunnaki. Im dłużej go omawiali, tym głośniej domagali się takiego rozwiązania. Adamu miał wyręczyć ich w ciężkiej pracy. W źródłach czytamy, że zgromadzeni Anunnaki postanowili zrealizować ów projekt i wyznaczyli do tego, idąc za radą Enki, Ninti, stwórz prymitywnego robotnika, który może dźwigać jarzmo. Niech on dźwiga jarzmo nałożone przez Enlila, niech robotnik ponosi trud bogów. Trudno powiedzieć z pewnością, czy to właśnie z tekstu Eitrecheizes, z którego pochodzą wyżej cytowane wersy, czy ze znacznie wcześniejszych tekstów sumeryjskich redaktorzy Genesis zaczerpnęli materiał do swojej skróconej wersji. Mamy tu jednak zarysowane tło wypadków, które doprowadziły do poszukiwania prymitywnego robotnika, mamy zgromadzenie bogów, propozycję konkretnego działania i decyzję podjęcia tego działania. Słowo Adam pochodzi z tego samego źródła słowu, co Adamach, ziemia. Można tu jednocześnie zauważyć pewną grę słów, dam bowiem oznacza krew i odzwierciedla, jak wkrótce zobaczymy, sposób, w jaki Adam został wyprodukowany. Sumerowie określali człowieka terminem Elu. W swym źródle słowo to nie oznacza jednak istoty ludzkiej, lecz raczej robotnika, sługę, w połączeniu zaś z nazwami zwierząt wyraża pojęcie udomowiony. Język akadyjski, w którym napisano tekst Eitrecheizes, stosuje na oznaczenie nowo stworzonej istoty termin lulu, co oznaczy, podobnie jak w sumeryjskim, człowiek, ale komunikuje przy tym pojęcie zmieszania. Tak więc słowo lulu w swym pełnym znaczeniu wyraża mieszańca. Zwraca przez to uwagę na sposób, w jaki Adam, ziemianin, a także ten z krwi, został stworzony. W wielu mitach innych ludów o stworzeniu człowieka, zarówno ze Starego, jak Nowego Świata, mówi się o procesie zmieszania pierwiastka boskiego z ziemskim. W połowie przypadków pierwiastek boski określa się jako esencję pochodzącą z krwi Boga, pierwiastek ziemski zaś jako glinę, czyli muł. Nie może być wątpliwości, że wszystkie te podania próbują opowiedzieć tę samą historię, ponieważ wszystkie mówią o pierwszej parze. Nie ma wątpliwości, że pochodzą z Sumeru, w sumeryjskich tekstach znajdujemy najstaranniej opracowane opisy i wielką liczbę szczegółów dotyczących tego cudownego czynu, zmieszania boskich genów Anunnaki z ziemskimi. Enki zapewne nie oparł się pokusie wypróbowania swych sił w intrygującej zabawie w Boga i przystąpił do eksperymentów z manipulacją genetyczną.
Dobierając sobie pomocnika, Enki poprosił Ninti, jej imię znaczyło Pani Życia, później przezwano ją Mammi, źródło uniwersalnej mamy matki. Zadaniem Ninti było dostarczenie pierwiastków boskich. Potrzebne były 2 ekstrakty pochodzące od jednego z Anunnaki, starannie wybrano na ten cel młodego Boga. Według instrukcji Enki, Ninti miała otrzymać krew Boga oraz Shiru, przez zanurzenie w oczyszczającej kąpieli miano uzyskać ich esencję. Z krwi zamierzano pobrać coś, co teksty określają terminem teema, tłumaczonym w najlepszym wypadku jako osobowość, co wyraża sens tego słowa. Jest to coś, co sprawia, że osoba ma indywidualność i odróżnia się od każdej innej. Jednak słowo osobowość pozbawione jest naukowej precyzji tego terminu, który w języku sumeryjskim znaczył to, co jest domem tego, co wiąże pamięć. Nazywamy to dzisiaj genem. Drugi element, dla którego wybrano młodego Anunnaki, Shiru, powszechnie tłumaczony jest jako ciało. Z czasem słowo to w zróżnicowanym zakresie swej konotacji nabrało znaczenia ciało, ale we wczesnym sumeryjskim odnosiło się do płci czy do organów płciowych. Podstawowym znaczeniem jego źródłosłowu było wiązać, to, co wiąże. Ekstrakt Shiru wzmiankowany jest w innych tekstach, traktujących o potomstwie pochodzącym ze związków Anunnaki z ludźmi, jako kasru. Wydzielina męskiego członka, co oznacza nasienie, spermę. Te 2 boskie ekstrakty miały być starannie zmieszane przez Ninti w kąpieli oczyszczającej i jest pewne, że epitet Lulu, mieszaniec, jakim obdarzono później prymitywnego robotnika, pochodził od tej mieszającej procedury. Posługując się współczesną terminologią, nazwalibyśmy go hybrydem. Cały ten proces musiał przebiegać w warunkach ściśle higienicznych. Jeden z tekstów zaznacza nawet, że Ninti umyła ręce, zanim dotknęła gliny. Odbywało się to w specjalnym budynku, nazywanym po akadyjsku Bit Shimti, co, pochodząc od sumeryjskiego Shimti, znaczyło dosłownie dom, gdzie tchnienie życia jest zaczerpywane, będąc niewątpliwie źródłem biblijnego stwierdzenia, że po uformowaniu Adama z gliny Elohim tchnął w nozdrza jego dech życia. Tym biblijnym terminem, tłumaczonym czasem jako dusza raczej niż dech życia, jest nefesh. Identyczny termin pojawia się w akadyjskim opisie tego, co wydarzyło się w domu, gdzie dech życia jest zaczerpywany. Jedynie w tym przypadku, co jest oczywiste, można było osiągnąć pożądany rezultat. Czy eksperymentatorzy Enki i Ninti mogli być pewni, że po wszystkich próbach i błędach, jakie popełnili usiłując stworzyć hybrydy, otrzymają tym razem doskonałego Lulu, implantując zapłodnione i spreparowane odpowiednio jajo w macicy jednej z Anunnaki? Żeńskie Anunnaki wybrane do roli bogiń narodzin powinny według zaleceń Enki pozostać na miejscu i obserwować przebieg całej operacji. Teksty wyjawiają, że nie był to prosty, gładko przebiegający proces narodzin. Ninti siedziała, licząc miesiące. Zbliżał się 10. miesiąc rozstrzygnięcia, czas otwarcia łona upłynął. Świadoma sytuacji Ninti nakryła głowę i przyrządem, którego kształt jest na glinianej tabliczce zamarzany, uczyniła otwarcie. A wtedy to, co było w łonie, wyszło. Pomyślne narodziny Adama, samego, jak oznajmia początkowa wersja biblijna, potwierdziły prawidłowość procedury i otworzyły drogę do kontynuacji tego przedsięwzięcia. Przygotowano teraz odpowiednią ilość zmieszanej gliny, aby spowodować ciążę u 14 bogiń narodzin jednocześnie. Ninti oderwała 14 kawałków gliny, 7 złożyła po prawej stronie, 7 złożyła po lewej stronie. W środku umieściła formę. Nie ma zatem konfliktu między różnymi biblijnymi wersjami stworzenia człowieka. Najpierw Adam został stworzony sam, potem zaś, w następnej fazie, Elohim rzeczywiście stworzyli pierwszych ludzi, mężczyznę i niewiastę. W tekstach o stworzeniu nie mówi się, ile razy powtórzono proces masowej produkcji prymitywnych robotników. W innych źródłach czytamy, że Anunnaki domagali się głośno większej ich liczby i że w końcu Anunnaki z Eden, Mezopotamii, wyruszyli do Abzu i przemocą uprowadzili ze sobą tłumy prymitywnych robotników, żeby obarczyć ich pracą fizyczną. Dowiadujemy się też, że z czasem Enki, chcąc uwolnić się od konieczności nieustannego angażowania bogiń narodzin, przedsięwziął następną manipulację genetyczną, aby umożliwić hybrydycznym ludziom samodzielne rozmnażanie się. Zachęcam do dzielenia się spostrzeżeniami w komentarzach, temat jest dość obszerny i warty uwagi. Jeżeli się podobało, to zachęcam do obejrzenia kolejnego materiału.